sztuczna inteligencja nie zabierze pracy. Ludzie, którzy będą korzystać ze sztucznej inteligencji, zabiorą pracę tym, którzy totalnie prześpią tę rewolucję. Dokładnie tak. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu, a właściwie dzisiaj wideokastu również Roller Coaster. Mam takie wrażenie, że ostatnich kilka odcinków to jest tak naprawdę zawsze na wstępie mówienie, że jest to odcinek specjalny, ale dzisiaj faktycznie po raz kolejny tak jest, bo po pierwsze mniej ważne, ale za to jesteśmy w większym gronie, bo jeszcze tyle osób nas przy stole nie siedziało, troje gości i ja. Może zacznijmy od naszego gościa specjalnego, który jest drugim powodem, dlatego że Roller Coaster dzisiejszy jest czymś wyjątkowym. Michał Sadowski. Siema, witam. Skąd ty jesteś? Bo nie jesteś z Rawplaga, to jest jeszcze rzadkie u nas w podcastach, to troszkę się zmienia. Ja jestem z Brand24, taka firma zajmująca się monitoringiem marek w internecie. Swoją drogą podcast nazywa się Roller Coaster, dlatego że w roller coasterach też można znaleźć pewnie wasze produkty można w konstrukcjach. Znaleźć, tak naprawdę można znaleźć je, trudniej byłoby chyba powiedzieć, gdzie nie można ich znaleźć, niż tam, gdzie można znaleźć. Bo no jak na Marsie są to... Przed chwilką jeszcze, zanim przedstawię kolejnych gości, powiem, że Michał jest świeżutko po krótkiej wycieczce po fabryce. Rozumiem, że pobudziła twoją wyobraźnię, skoro już się zastanawiasz, gdzie nasze produkty występują, tak? Coś tam ci wpadło szczególnie w oko? Jakby jest to, cała fabryka jest mokrym snem każdego, kto był na Poliwoodzie. Więc tutaj... Nawet towarzysko. Nie byłem świadom, że jest coś takiego jak drukarki metalu, jakby drukarki 3D, które drukują w metalu, a nie w plastiku, czy tam jakichś polimerach, także... Czyli czymś ci zaimponowaliśmy też? Wy mi zaimponowaliście już tam grube lata temu, bo się znamy od 8 lat tak naprawdę, a jakby pierwszy raz dowiedziałem się o marce jakby ze spotkania z wami albo jakby ze spotkania z marką w kontekście monitoringu, natomiast potem zacząłem wyłapywać waszą obecność w różnych miejscach na autostradzie, te billboardy z Dubajem czy z Łazikiem, więc gdzieś tam już sobie zakodowałem i zawsze pokazywałem rodzinie, o zobacz, to jest też nasz klient, robi takie fajne rzeczy, także... I zdradziłeś, że remont domu, tak? Teraz więc jeszcze większe zainteresowanie Tak. Jestem w grupie docelowej waszej, szczególnie w kontekście kodów na huśtawki domowe, także... Zostało. Przepraszam Asia, że nie byłaś pierwsza, ale gościa specjalnego specjalnie należało przedstawić. Drugim gościem jest Joanna Burzyńska, szefowa marketingu w Rawplagu. Dzień dobry, cześć wam. I trzeci gość to jest Wojtek Telecki, przepraszam, z nazwiskiem, żeby było tak grzecznie, kulturalnie i profesjonalnie, który z Rawplagiem też zna się od dłuższego czasu, natomiast od niedawna umownie związany. Można I zajmujesz się? Szeroko pojęty digital marketing. Tak jest. To, co lubimy najbardziej. Czyli automatyzacja, wszystko to, co się dzieje w świecie cyfrowym, w świecie marketingu cyfrowego to jest. Michał, króciutko bardzo bym wykorzystał twoją obecność, no bo jesteś jedną z tych osób rozpoznawanych też zresztą osób, które się i interesują i orientują w tym, co się na świecie aktualnie dzieje. W tej chwili tematem numer 1 od właściwie ubiegłego roku, a od początku roku tego na pewno jest AI, sztuczna inteligencja. Niedawno byłeś na dużych targach, też zdaje się w Paryżu, tak? Tak jest. Z tego, co podglądałem na LinkedInie. Ta sztuczna inteligencja jest już obecna, pojawia się gdzieś tam. Ludzie reagują na nią bardzo różnie. 90% z tego, co obserwuję, jest przerażona, że będzie Terminator, że będą zwolnienia, że będą różne inne rzeczy. Natomiast to nie do końca tak działa, prawda? Tak, no, to jest rewolucja, która już jest z nami i ta sztuczna inteligencja nie jest tylko takim buzzwordem, który towarzyszył wielu takim trendom w ostatnich latach, w których jakby dużo się mówiło o nowych technologiach, ale niekoniecznie łatwo było znaleźć jakieś jakby takie aspekty
użyteczności. Jakby w przypadku sztucznej inteligencji jest inaczej, bo ona już dzisiaj wnosi naprawdę dużą wartość, szczególnie w tych obszarach cyfrowych, więc Wojtek tutaj pewnie najbardziej może z nią za pan brat żyć i skorzystać. Natomiast no ja jestem zdania, że to jest największa rewolucja od czasu powstania samego internetu i to jest coś, co przeniknie, już w dużej mierze przeniknęło masę sfer naszego życia, bo jest wykorzystywana w tym, który film na Netflixie jest nam podpowiadany, czy który filmik na YouTubie, a wkrótce będzie wykorzystywana także w wielu, wielu innych aspektach, tak jak mówię, przeplatających kluczowe sfery życia. No musimy się z tym zaprzyjaźnić ewidentnie. No, Tak, powiem ci, że nawet tacy jak ja to nie tyle muszą, to chcą, bo to, No to jest są tak, nowe to jest- rozwiązania, to które jest bardzo ciekawe. przede I wszystkim to jest ułatwiają super podejście. pracę. To jest super podejście, bo największy problem, jaki ja obserwuję, to właśnie niechęć ludzi do zmian. To jest powiedzmy naturalna rzecz, Naturalne. natomiast jest strach przed tym, że to na pewno zabierze pracę, to na pewno spowoduje jakieś gigantyczne zwolnienia, a na to trzeba patrzeć jak na kolejne narzędzia. Oczywiście, tak. Jakby zanim pojawiły się wkrętarki czy drukarki, które 3D dzisiaj z odwiedzaliśmy, metalu, tak? 3D z metalu, no jakby proces powstawania kotw czy innych produktów miał miejsce, ale z tymi drukarkami staje się lepszy, możecie Tak, robić... mamy takie kotwy sprzed 100 lat i potwierdzam, zupełnie inaczej powstawały, także tak, pamiętam Ale początki ciężar rowerka. dźwigają. Tak, dźwigają. ale było to możliwe i to jakby pojawienie się tych drukarek nie znaczy, że nagle jakby 8 000 ludzi trafiło na bruk, tylko po prostu możecie robić więcej, lepiej, W szerszym zakresie. w Tak. szerszym zakresie. W Nie? moim mniemaniu to też pozwala jakby minimalizować te zajęcia, które wymagają czasu i energii, a niekoniecznie jakby są warte wkładania w to tego Otóż czasu to, i energii. otóż to. Można Możemy- zająć się rzeczami, które są o wiele bardziej jakby Tak, no, wartościowe. sztuczna inteligencja może pomóc nam przejść szybko drogę od 0 do 70%, a te ostatnie 30% jakby Zgadza się. na to może człowiek poświęcić po prostu więcej czasu. Tam, gdzie czynnik ludzki jest Tak. niepotrzebny, brzydko mówiąc, to lepiej wprowadzić nowe technologie. Nie? Tak, ludzie Słuchajcie, często... właśnie, bo tak przypomniało mi się, co słyszałam ostatnio, że 60% zawodów, które obecnie wykonują ludzie, nie istniało przed rokiem 1940. Wow. 60%. To jest tak zmiana. To nie znaczy, że ludzie przestali mieć co robić. Po prostu zmiana rzeczywiście jest integralną częścią życia i my się stajemy, chcąc, nie chcąc, też częścią tej zmiany. Mhm. To ciekawa statystyka. Tak. Nie byłem świadomy. Tak. No tam wtedy dużo się działo jakby po wojnie z całym światem, natomiast nie mamy chyba dzisiaj czasu specjalnie, żeby aż tak historię przerobić. Wojtek, zanim przejdziemy trochę do tego, jak wygląda to, co się dzieje w tej chwili u nas w Rawplagu, powiedz trochę o tym, czym się zajmuje twoja firma i jakbyś mógł wytłumaczyć, po co jest monitorowanie pewnych zachowań w sieci, po co jest pozycjonowanie marki w sieci, po co jest coś, co często i gęsto jest odbierane, to trochę tak jak z tą sztuczną inteligencją, która jest bardzo przez wiele osób, które nie mają jakby wiedzy, bo to często z tego wynika, nie mają pewnej wiedzy, jest oceniane negatywnie, tak samo przez niektórych może być negatywnie oceniane zbieranie różnych danych, analizowanie, przetwarzanie. Jasne. Natomiast jakbyś powiedział o tym, po co to, z czym to się je na początek, żeby wszyscy zrozumieli jakby czym się zajmujesz, czym zajmuje się twoja firma i po co to jest? Przede wszystkim, aby lepiej zrozumieć klientów, to znaczy monitorowanie marek w internecie swoich czy marek konkurencyjnych, to jest ścieżka do tego, żeby być blisko tego klienta, zrozumieć za co podobają mu się nasze produkty, za co mu się nie podobają, kto, gdzie i jak o nas mówi lub o naszych konkurentach. No i po to, żeby budować z tymi klientami relacje lub w oparciu o te dane wyciągać jakieś wnioski, które pomogą nam w rozwoju biznesu. Takim przykładem jest duży producent aut elektrycznych, który przy pomocy monitoringu wyłapuje wzmianki produktowe i wie bardzo szybko, na przykład jeśli jeden z typów szamponów wchodzi w reakcję ze skórą w zagłówku w fotelu i powodując, że po 3 miesiącach ta skóra jest do wymiany, więc jakby może szybko zareagować i Skóra na fotelu. tak, i poprawić produkt. Więc jakby tych zastosowań jest bardzo wiele, to jest po prostu dostęp do nowego, bardzo
licznego źródła wiedzy konsumenckiej, która historycznie była zarezerwowana dla gigantycznych marek, które zamawiały badania w jakichś grupach fokusowych, stały nad klientami, obserwowały, co tam klienci robią w jakichś, powiedzmy, grupach testowych, a w tej chwili po prostu podpinamy się pod strumień publicznych wypowiedzi w internecie, z których możemy wyciągnąć masę bardzo ciekawych wniosków. No tym bardziej, że nieraz gdzieś tam mieliśmy styczność przy półkach sklepowych, kamery nad półkami, które monitorowały to, po jaki napój się sięga, czy po napój na C, czy po napój na P. Tak jest. Powiedz mi, może już na chwilkę dam spokój Michałowi, natomiast chciałbym przejść do Asi na sekundę, bo Asia, to o czym wspomniał Michał, czyli ta komunikacja z klientem, stawianie na to, żeby jakby wiedzę na temat swojej marki, swoich produktów zdobywać szybciej, w większym zakresie i przede wszystkim analizować i wyciągać z tego wnioski, no to jest też coś, co napędzało jakby powstanie machiny pod tytułem Wielka Platforma EuroPlug, która w tym roku startuje i za chwilkę pewnie więcej o niej opowiemy, ale jakbyś powiedziała właśnie o tym, z czego wynikał ten projekt, którego jesteś szefową od 2,5-3 lat mniej więcej, bo tyle trwały prace koncepcyjne, wdrożeniowe i w tej chwili w końcu oficjalny start. Kiedy się pojawił na to pomysł, skąd w ogóle on wynikał i jak mniej więcej ten proces przebiegał do dnia dzisiejszego? To znaczy tutaj potrzeba była generyczna po stronie klienta. Tak naprawdę najwyższego poziomu serwis obsługi i współpracy i żeby ten serwis rzeczywiście dowieść na najwyższym poziomie i najszybciej i w sposób najbardziej komfortowy, no to praktycznie bez cyfryzacji całego procesu jest to w dzisiejszym czasie całkowicie niemożliwe. Wszystkie procesy offline'owe zajmują nieporównywalnie dłużej czasu i wymagają dużo większego wysiłku dla konsumenta i dla partnerów naszych biznesowych niż rzeczywiście proces zdigitalizowany, czyli taki, w którym rzeczywiście, tak jak od czego wyszliśmy, najpierw oczywiście zbadaliśmy potrzeby, znaczy bardzo dobrze znamy naszych klientów. No właśnie chciałem powiedzieć o tym, że blisko jesteśmy z klientami, też specyfika i tutaj jakby firmy jest wszystkie taka. cały feedback od klientów i w ankietach i poza ankietami, jaki dostajemy, to jest to, że te relacje z naszymi przedstawicielami handlowymi są mega bliskie i bardzo zaawansowane i za to jesteśmy bardzo cenieni i broń Boże nie chcemy zmieniać kontaktów międzyludzkich na kontakty cyfrowe, bo od tego gdzieś tam jesteśmy daleko. Chcemy bardziej rozwinąć relacje naszego handlowca czy opiekuna klienta z naszym partnerem biznesowym, natomiast żeby rzeczywiście on miał czas na to, żeby być tym partnerem dla naszego klienta. Natomiast proste procesy, tak jak Michał powiedziałeś, żeby te 70% zrobiła automatyzacja, a my z przyjemnością dopełnimy na najwyższym poziomie te 30% obsługi klienta, więc to jakby było taką podstawą, ale też sam fakt, że firma się rozwija z wielkim impetem od wielu lat. Mamy ponad 30 000 produktów. Samo przejrzenie oferty przez klienta jest praktycznie niemożliwe, słuchajcie. Bez cyfryzacji tego katalogu, bez cyfryzacji wszystkich atrybutów tych produktów, czyli wystawienie szybkiego wyszukiwania po każdym atrybucie możliwym, to jest tylko możliwe w świecie online, więc rzeczywiście zbudowaliśmy ten katalog całej oferty, cyfryzujemy, bo to jest celem, cały proces offline'owy, jak gdyby chcemy odzwierciedlić w online, czyli żeby ta ścieżka kliencka, którą teraz klient wykonuje, czyli dzwoni do pani Agnieszki z obsługi klienta, z działu obsługi klienta, dopytuje się o produkt, jak go wybierze, to go zamawia i pyta, ile musi czekać, a kiedy będzie, a jaka cena, a kontakt do kuriera i tak dalej, a jak może zapłacić, więc to jest szereg przystanków, które klient dzisiaj w offline musi wykonać, zanim ukończy proces. Natomiast umówmy się, w online każdy z nas jest klientem, zajmuje kilka sekund. Mamy takie swoje ulubione sklepy, do których wracamy, bo tam jest po prostu szybko i przyjemnie i nie myślimy o tym procesie, szybko zapominamy, jest decyzja, jest wykonanie, więc... Ale też nauczyliśmy się chyba tego w ciągu ostatnich, takiej dekady z przyspieszeniem ewidentnym
przy okazji pandemii, że nawet tak jak produkt jest ważny, jest bardzo istotny, jakby jest punktem wyjścia, to łączymy go, mówię teraz już o nas jako klientach, o zupełnie innych branżach i poprawcie mnie, jeżeli tak nie jest, ale łączymy go z taką pełną obsługą, komfortem i takim poczuciem jakby nie tyle zadbania, co bycia partnerem firmy wybranej, czy platformy wybranej. Jest trochę tak, chłopaki. To też w tą stronę zmierza, żeby właśnie klienta zapewnić mu od A do Z wszystko właściwie. Bo tutaj Asia jeszcze nie wspomniałaś, że oprócz produktu, oprócz ułatwienia kontaktu, będzie miał dostęp, właściwie już ma dostęp klient do tego, żeby zgodnie jakby tutaj z funkcjonowaniem całego Reoplaga mieć dostęp do wsparcia technicznego, do na równi z produktem traktujemy do szkolenia. szkoleń. Dostęp do wiedzy ogólnie rzecz ujmując. I Czyli do Reoplaga każdy Academy, typ której usług. dzisiaj nagrywamy zresztą Tak. i w której tutaj naprawdę no jak w zatłoczonej szkole jest non-stop są w cudzysłowie zajęcia z klientami, którzy poznają nasze produkty i to wszystko właściwie jest na wyciągnięcie ręki. Jest trochę tak, że już nie ma powrotu do tej rzeczywistości, w której firma traktowała klienta po prostu jako klienta, który ma kupić produkt. To jest jak to że waszym zdaniem wygląda? proces automatyzacji, bo to tak można ładnie nazwać, ten proces automatyzacji, zresztą tak jak Michał tutaj zwrócił uwagę w przypadku AI, czyli sztucznej inteligencji, on ma zastąpić pewne czynności, które możemy gdzieś tam zastąpić, tak? Ale on ma, broń Boże, nie wykluczyć tutaj tego czynnika ludzkiego. Zatem ten proces automatyzacji w obrębie choćby nawet platform e-commerce'owych czy platform zakupowych, tak jak w naszym przypadku, on nie, broń Boże, nie wyklucza tutaj tego czynnika ludzkiego. On nie tworzy tutaj wrażenia masowej obsługi, bo to nie o to chodzi, tylko chodzi o tą szybkość podawania informacji, tak? Bo dzisiaj żyjemy w świecie szybkim. 8 sekund na wideo, swajpujemy albo w lewo, albo w prawo. Jesteśmy przyzwyczajeni do tych obsługi szybkich aplikacji, do oglądania tak zwanych short video i tak dalej. Tak, z TikToka. Plus to jest dostosowanie się też Tak. do klienta, bo jest na pewno grono ludzi, które odwiedzając waszą akademię byłoby zakochane w namacalności tego wszystkiego, co tu jest, ale jest pewnie spore grono klientów, dla których wygodnie jest sobie z tablecikiem w łóżeczku albo na hamaczku. On wie, czego potrzebuje. Zrozumieć. I to trochę jest takie właśnie poznawanie potrzeb klienta, bo ja cały czas osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja raczej jestem daleki od idealizowania, ale faktycznie trochę to tak wygląda, że my poznajemy, tak jak Asia zwróciła uwagę wcześniej, że my jesteśmy blisko już i tak w punkcie wyjścia klienta, bo jakby z nim pracujemy na co dzień, znamy jego zwyczaje, potrzeby, jakieś konkretne, specyficzne klimaty, dosłownie i w przynośni, w których on funkcjonuje. My też możemy poznawać jego zwyczaje, kiedy na przykład on chce coś dostać transport, kiedy tak, chce... i tutaj dzisiaj przed podcastem przeczytałem takie wyniki, statystyki badań polskiego e-commerce'a i tam około 30%, 27, coś, około 30% respondentów biorących udział w tym badaniu zadeklarowało, że co ich wkurza na obecnych sklepach, obecnych platformach. To wkurzają ich reklamy i treści, które nie są dopasowane do nich. No to jest takie przypadkowe strzelanie informacji, nie? Więc jakby my tworząc tą platformę, to jakby te zachcianki klientów z obszaru B2C, czyli z tego tradycyjnego e-commerce'u, gdzie każdy z nas przybywa i kupuje odzież, czy jakieś tam, nie wiem, telefon obojętnie, przenosząc pewne jakby zachowania do sektora B2B, no przecież każdy w pracy chce czuć się tak samo wygodnie, jak i w domu, tak? Jeżeli w domu wygodnie dokonuje zakupu, nie wiem, koszulki czy spodni, powiedzmy, to tak samo chciałbym wygodnie dokonywać zakupów, będąc w pracy, wiedząc, że mogę zrobić to szybko, sprawnie i przede wszystkim dokładnie. No jakby ta komplementarność, bo tu tak ładnie to nazwaliśmy ostatnio, holistyczne takie podejście do sprzedaży, powoduje to, że ten klient końcowy, czy jest to, nie wiem, przedstawiciel ogromnej firmy budowlanej, czy jest to jakiś, nie wiem,
przedstawiciel zakupów dużej hurtowni, powiedzmy i tak dalej, on ma jednym kliknięciem praktycznie dostęp do szeregu informacji. Od tego, jak nazywa się produkt, do nawet jego rysunków technicznych, specyfikacji technicznej i tak dalej. Praktycznie za jednym kliknięciem może dopasować sobie produkt względem tego, do czego to potrzebuje. Tak? Czyli on jakby na każdym elemencie jest zaopiekowany tą informacją, którą my mu podajemy, a dodatkowo poprzez właśnie ten proces automatyzacji, proces sztucznej inteligencji i tak dalej, jesteśmy mu w stanie też zasugerować pewne rozwiązania, które w tym przypadku, które on szuka na podstawie jego wcześniejszych zachowań, mogą być dla niego lepsze niż to, które aktualnie ogląda. Nie? Czyli jakby proces automatyzujący podpowiada mu lepsze rozwiązania. Nie? I jakby do tego się skupia też poniekąd trochę moja rola, tak jakby wracając do tego, czyli budowanie pewnych scenariuszy. I tutaj niestety, sztuczna inteligencja nie zastąpi wszystkiego, tak? Bo jakby analizę poznawczą tego, jak się ten klient zachowuje, tak naprawdę to są, nieskromnie mówiąc, lata doświadczeń, Michał może pewnie potwierdzić, tego jak się klienci zachowują, zarówno właśnie w sektorze B2C. I tutaj pozdrawiam serdecznie naszego kolegę Marcina, który ostatnio zadał mi takie pytanie, no dobra, no ale jak sądzisz, jak ta platforma, którą my tworzymy, jak klienci ją będą odbierać, no bo wiesz, zazwyczaj to wszyscy korzystają albo z Excela, albo z jakichś takich platform bardzo, brzydko powiem, DOS-owych, czy MS-DOS-owych i tak dalej, czyli standardowe gdzieś tam widoki. Ja mówię, słuchaj, właśnie to jest to. Zazwyczaj ci klienci B2B spędzają czas w sieci, w domu, właśnie przeglądając doskonałe serwisy zakupowe typu, nie wiem, rzucę Zalando, typu, nie wiem, Zara i tak dalej. Każdy korzysta jakby z tych serwisów. I my te dobre praktyki właśnie z B2C przenosimy na ten rynek B2B. Po to, że jak klient wejdzie, to on się przede wszystkim czuje bezpiecznie, komfortowo i wie, że ma do tego wszystkiego dostęp. Ja wiem, że to są takie górnolotne słowa, ale to nie są słowa, które są broszurą marketingową. To się dzieje po prostu. Nie? Spokojnie, ja tutaj jestem starzy jakby jako cynik i niedowiarek. Niestety cały czas muszę to jak potwierdzać. to, ale to ty. To jest Jesteś moim osobistym approved. I nawzajem Wojtek. Asia, powiedz, bo z całej czwórki nas siedzących przy stole, no ty znasz Roleplaga najlepiej, najdłużej i tak naprawdę potrafisz przenieść pewne doświadczenia, porównać pewne doświadczenia. Widziałaś, jak się rozwijała ta firma, która była tą firmą rodzinną, o czym ostatnio rozmawialiśmy z panią Krystyną Kellner w podcaście i opowiadała nam, jak wyglądały te początki, gdzie Michał, nie wiem, czy miałeś okazję słuchać, czy nie, ale pani Krystyna wspominała, jak wtryskarka jedna u niej w domu stała w latach 80. i ona własnoręcznie tą wtryskarką najpierw guziki, potem kołki tworzyła. No, firma się rozwijała, potem był zakup marki Roleplag, potem była tak naprawdę trwająca do tej chwili jakby rozwój, bo wspominałaś o takim rozwoju, ale też o takiej ekspansji międzynarodowej tak naprawdę Roleplaga, bo w tej chwili jest na całym świecie obecny. Spodziewałaś się tego, że będzie tak, że ten tradycyjny model będzie wspierany i uzupełniany przez sztuczną inteligencję, przez rozwiązania takie? Nie, słuchajcie, 2 lata temu, umówmy się, to wszystko było abstrakcją. Gdyby ktoś 2 lata temu powiedział, że takie boty już działają, to chyba byśmy nie uwierzyli. Natomiast rzeczywiście... O tym nie wiedzieliśmy po prostu. My tutaj z branży to... ale przyspieszenie, jakiego to wszystko dostaje, rzeczywiście jest, wiecie, no... To jest przeskok porównywalny z telefonu z tradycyjną klawiaturą do ekranu dotykowego. Też nawet nie zauważyliśmy, kiedy to się wydarzyło. Nie? I nagle stało się naszą rzeczywistością i jakby nie ma powrotu, ale też nie ma chyba co nad tym rozpaczać i żad. Ja mówię, największym dowodem jakby tego, w którym miejscu aktualnie jesteśmy, to jest fakt, że przedstawiając i siedząc w otoczeniu kołków, śrub, wkrętów, elektronarzędzi i tak dalej, mamy obok siebie Michała, który jest odpowiedzialny za dostarczanie nam nowych technologii, analizy internetu i tak dalej. Tak, bo ten warsztat, zaplecze, kompetencje, jakby one się nie zmieniają.
chodzi bardziej o dostosowanie do specyfik jakichś indywidualnych. A swoją drogą o fajne rzeczy Wojtek wspomniał. Michał, powiedz, branża budowlana ci się kojarzy w ogóle z takimi rozwiązaniami? Znaczy teraz to już wiem, że tak. Bo my nie jesteśmy Co sexy oprócz tych branżą. kołków z taśmy wyniosłeś? Ale wiecie, ale mamy sexy procesy. No dobrze. Nagrałeś. Powiedz, bo to, ja teraz zupełnie serio pytam, bo to jest tak, że kojarzymy tego typu działania, tego typu zachowania z dużymi sieciami sprzedażowymi, z dużymi. No, Wojtek kilka też podał przykładów, natomiast to jest trochę też tak, jak Asia mówiła wcześniej i Wojtek też o tym mówił, że mamy osoby z budów, mamy od wielkich inwestycji na całym świecie. Czy tutaj te procesy są tak naturalne, jak nam się wydaje, ponieważ one u nas jakby są na co dzień teraz wprowadzane, czy to niekoniecznie tak wygląda? I nie musisz nas chwalić i laurki nam dawać od razu, broń Boże, tylko serio pytam o takie obserwacje eksperta. W razie z czego boku wytniemy. trochę. Tak, wytniemy, to się wytnie. Jakby Ta co. branża historycznie nie kojarzyła mi się z jakimiś innowacjami technologicznymi, ale pamiętam, że już przy pierwszym spotkaniu, w którym byłem tutaj w 2016 roku, byłem w głębokim szoku, jak dużo właśnie takich meandrów związanych z innowacją przewija się przez taki biznes. To znaczy, że nie jest to po prostu skalowanie procesów i doświadczeń, które ludzkość już i technologii, które ludzkość ma już rozpykane przez setki czy przynajmniej dziesiątki lat, ale że jest to jakby ta osoba, którą poznaliśmy teraz przed chwilą na linii produkcyjnej, to bardzo mocno przypominała mi mojego CTO, czyli osobę, która po prostu ma totalnie rozpykane nowe technologie, mówi o nich z pasją, jara się tym w opór i jakby pokazuje, jak jakby w świecie rzeczywistym można wykorzystywać technologie, które historycznie były zarezerwowane dla branż takich wybitnie powiązanych z nowymi technologiami. Także wydaje mi się, że wszystko to idzie do tego samego punktu. Trochę o tym rozmawialiśmy, że ta branża internetowa zaczyna być coraz bliżej branż, które z internetem miały mało wspólnego. W drugą stronę też działa to podobnie, bo wy uruchamiacie, jakby otwieracie się na nową platformę komunikacji z klientem, nową platformę edukacji z klientem, jakim jest internet. I to wszystko gdzieś zaczyna się przenikać coraz mocniej i mocniej i myślę, że w nieodległej przyszłości będzie ciężko rozróżnić te granice, czy Rawlplug jest na przykład firmą internetową, czy nie. Nie trudno mi sobie wyobrazić, że internet za ileś tam lat będzie głównym kanałem generowania leadów czy sprzedaży, więc... Tak, no te social media nas nauczyły nauczyły skróconego dystansu, a jednocześnie oduczyły tych interakcji międzyludzkich. Dlatego to też jest ten taki element, który jest ten taki niebezpieczny punkt przejścia właśnie z kontaktu bezpośredniego z klientem do kontaktu tak, można się tym zachłysnąć, że to jest takie łatwe, że to jest takie fajne, zdalne i tak dalej, ale jednak nic nie zastąpi możliwości usiąścia z klientem przy stole. Pokolenie się zmienia i pokolenie wchodzi teraz zakupowców internetowych i podejrzewam, że ten kontakt z handlowcem też, no, popatrzmy po sobie, tak? Jak ja mam gdzieś wykonać telefon pierwszy do osoby nowo poznanej i o czymś pogadać, to mam taką naturalną blokadę. Ja wolę... Ja tak samo. Ja jestem... Dlatego napisałeś do mnie na LinkedInie. Tak, napisałem. Trzeba było mi powiedzieć, Ja też nie przepadam za telefonami. Nie ma ciebie często w biurze, chciałem wpaść do biura, ale... Potwierdzam, jest coś takiego, znam jedną osobę przynajmniej, która ma autentyczny lęk przed wykonywaniem połączeń telefonicznych i może zdradzę zbyt wiele, jak I na powiem, że to ja jestem zresztą w domu tą osobą, która musi zadzwonić po pizzę albo coś innego. W każdym razie tak, jest coś takiego, to prawda. Tu Michał, jeszcze wróciłbym do jednej rzeczy, o której powiedziałeś przed chwilką, że tego zacierania się jakby między tym, co internetowe, co analogowe, co w rzeczywistości, co poza nią i zbieraniem różnych procesów do kupy, żeby działały jak najlepiej.
Faktycznie tu niedaleka przyszłość jest znowu, kiedy u nas też się będzie jeszcze bardziej to zacierało, bo lada moment będziemy otwierali olbrzymie centrum nasze logistyczne w Kożuchowie R5.pl, które też będzie jakby takim poligonem, a właściwie nie poligonem, bo poligon to jest teraz przed otwarciem jeszcze tego i przed jakby rozpoczęciem funkcjonowania. Natomiast Punkt będzie logistyki miejscem, zautomatyzowanej jest. no, Wojtek, powiedz trochę Dopełnieniem więcej. tej- Może wiem, że już musimy powoli kończyć, bo Michał będzie zaraz bieg, ale jakbyś jeszcze dosłownie powiedział dwa Ja zdania myślę, o że Kożuchowie. tutaj i o Asia tym, co tam- zdecydowanie więcej powie o tym. Ja jestem, tak jak mówię, świeżym tutaj tworem w Roleplak. Natomiast tak, tutaj... Przepraszam, ja już zakładam po prostu po ostatnich obserwacjach, że ty już masz ze wszystkim coś do czynienia. Faktycznie. Tak, owszem. Natomiast tak, tutaj jeżeli chodzi o logistykę, tu jest ten element, który do całej układanki platform zakupowych, e-commerce'ów i tego, co się dzieje w sieci, logistyka to jest ten element, który odgrywa kluczową rolę. Wrócę znowu do badań, które przytoczyłem wcześniej. 25 albo 6% badanych kwestie dostawy towarów w krótkim czasie odgrywa za jedną z bardziej kluczowych pozycji jakby w procesie zakupowym, nie? Także znaczy ona jest generalnie na pierwszym miejscu, nie? Gdzieś tam dalej pojawiają się aspekty związane właśnie z dostępem do wiedzy, z obsługą serwisową, z obsługą klienta i tak dalej, czyli tutaj te formy czatu, automatyzacji i tak dalej, to jakby najbardziej. Natomiast ta logistyka tutaj odgrywa kluczową rolę i tutaj nie chwaląc się, to jakby lokalizacja tego magazynu nie jest przypadkowa też, tak? Bo ta lokalizacja, pomimo tego, że ona jest w granicach naszego kraju, ona daje nam taki bufor wyjścia daleko poza nasze granice. Nie? To jest pełna automatyzacja. Będąc jakby tutaj u nas na magazynie we Wrocławiu i widząc, jak te procesy się automatycznie dzieją, szkoda, Michał, że nie masz czasu, jakbyś magazyn jeszcze zobaczył, ale możemy przebiec przez magazyn. Patrz, Asia, Wojtek powiedział, że Asia powinna o tym powiedzieć Tak. i od razu przejął głos i mówi Asia przez potwierdzi. minutę. Tak, ale jest inaczej. Sprawność operacyjna rzeczywiście, Tak. no tą sprawność operacyjną mamy. Rzeczywiście Polskę obsługujemy w 24 godziny, a teraz mamy ambicje, żeby obsłużyć w 24 godziny prawie połowę Europy albo więcej niż połowę Zachodnią Europy, ścianę, więc tak. dokładnie I to przenieść mało tą tego, najlepszą bo zapewnić- praktykę z najlepszą technologią i dopełnić jakby ten proces cyfryzacji całego procesu. I pomóc zakupu. też w tym innym, bo Kożuchów tutaj jakby nie zapominamy cały czas, że to będzie przede wszystkim Roleplak, natomiast będzie to też miejsce zapewniające jakby pełną obsługę. Jakby tutaj skala, zewnętrznym 20 000 metrów kwadratowych ponad magazynu, Mhm. powierzchni magazynowej. Wysokiego magazynu Wysokiego, paletowego, w dokładnie. pełni zautomatyzowanego, więc Właśnie. to tego. rzeczywiście robi wrażenie. Automatyzacja na magazynie paletowym. Bardzo dziękuję. Kusi mnie jeszcze, żeby wrócić trochę do początku i Cię, Michał, zapytać o to, jak ta sztuczna inteligencja, od której zaczęliśmy, pomoże w Twojej pracy, czy w pracy Wojtka, Asi, ale wiem, że już musisz biec. Wydaje mi się, że w tych naszych pracach to ona wpłynie bardzo mocno na tematy związane z tworzeniem treści i z komunikacją, to znaczy będziemy w stanie lepiej, szybciej projektować komunikację, na przykład to w jakim językiem mówimy na stronie, w której jest, czy na przykład tworzenie materiałów edukacyjnych może być szybsze. Natomiast dla naszych słuchaczy ta sztuczna inteligencja, myślę, może być super ciekawa na przykład w tematach wizualizacji przestrzeni, bo cały nurt wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu wnętrz, czy projektowaniu zewnętrznych części budynków, różnego typu bytów, no to jest jakby bardzo szybko rosnący nurt. I my w tej chwili jakby projektując nowe biuro, do którego się przeprowadzamy za kilka miesięcy, to w dominującym stopniu wykorzystywałem takie aplikacje jak Midjourney czy Reroom po to, żeby w ciągu kilku minut zaprojektować fotorealistyczne. Polecam już, tak właśnie Midjourney muszę przetestować. Tak, projekty tego, jakbym chciał, żeby to biuro wyglądało. Zamiast opisywać czarne lamele, podłoga materiałowa, białe biurka i tak dalej, no to po prostu wpisałem to wszystko do prompta, Midjourney mi to wyrenderował w postaci fotorealistycznej. Mogłem to podesłać jak gotowe wizualki.
Wojtek, Tak, chciałeś coś powiedzieć Midjourney jeszcze? to jest miejsce, które ostatnio, że tak powiem, zabiera mi noce. No tak, tak. Można powiedzieć, że plan subskrypcyjny już nie wytrzymał ilości Tak, generalnej bo Wojtek, 19 baksów tam jest chyba z 50 zapytań, nie? 200. Czy 200 teraz? Okej. 200. No ale słuchajcie, to jest też to, co mówiłeś na samym początku, Michał, jakby tu się zgodziliśmy w tym, że tak naprawdę jest narzędzie, a opcja tego, jak się je wykorzysta, kto je potrafi wykorzystać, obsłużyć w jakiś sposób i ułatwić sobie w ten sposób pracę, jakkolwiek ją zrozumiemy, no to pozostaje na tę chwilę, przynajmniej dopóki się nie pojawi już świadomość sztucznej inteligencji aktualna. Jeszcze. Tak. Prawda? Sztuczna inteligencja nie zabierze pracy. Ludzie, którzy będą korzystać ze sztucznej inteligencji, zabiorą pracę tym, którzy totalnie przechpią tę rewolucję. Dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo dziękuję jeszcze raz wam wszystkim. Dzięki. Żałuję, że nie mamy więcej czasu, ale mam nadzieję, że Michał znajdziesz jeszcze czas, żeby do nas wpaść kiedyś. I Nie pogadać ostatnie rodeo. Także. To jest super. Dziękuję bardzo Asia, dziękuję bardzo Michał, dziękuję bardzo Wojtek. Bardzo Dzięki. dziękujemy. Ja się nazywam Dziękujemy Michał bardzo. Wejczuk i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.